Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na co dwutygodniowe nowości perfumowe. I ponieważ widzę, że bardzo jednak lubicie, kiedy opowiadam Wam o perfumach, które gdzieś tam udało mi się przetestować, no to spróbuję ten format w jakimś stopniu utrzymać. W momencie, kiedy nie uda mi się tego formatu utrzymać tak, jakbym chciała, te nowości po prostu będą się pojawiały być może rzadziej niż co 2 tygodnie. A jak mi się uda zdobyć jakieś próbki, jakieś właśnie odlewki, to taki film Wam stworzę. Dlatego, że widzę, że po prostu lubicie wiedzieć o nowościach, ale lubicie od razu wiedzieć, z czym się dany zapach je. I tak się zastanawiałam, czy dzisiaj podawać Wam nowości, których nie przetestowałam. To może po prostu tylko Wam wspomnę i nie będę ich omawiała, bo faktycznie może to nie ma sensu, takie omawianie na podstawie tego, na podstawie nut, no nie za dużo da się omówić. Bardzo długi wstęp, wiem, ja Was serdecznie, kochani, na ten film po prostu zapraszam. Zacznę może troszkę nietypowo, bo zacznę od niszowej marki, której nie znałam. I to nie jest tak, że ten zapach, który właśnie jest wprowadzany na rynek, znam, ale chciałam, żeby ten blok taki właśnie filmów o nowościach perfumowych był blokiem dyskusji, gdzie ja też mogę Wam opowiedzieć być może czasami coś więcej niż tylko o zapachu, który wchodzi. Tutaj wydało mi się dziwne, żeby też próbować, jeżeli ja nigdy w życiu nazwy marki nawet nie słyszałam, chodzi o markę Narcise Taormina. Buteleczki są bardzo normalne i zwykłe i ceny też są bardzo przystępne, muszę Wam powiedzieć. Zapachy kosztują około 300 parę złotych chyba za 50 ml, jeżeli się nie mylę. Możecie te zapachy dostać na Potockiej Perfumerii, jak najbardziej legalna i wszystko przychodzi super. To nie jest tak, że ja tam kupiłam te perfumy, ale po prostu kupiłam sobie, żeby poznać markę i coś o niej Wam powiedzieć. Cały przygotowany przez nich taki boks próbek. I na podstawie tego mniej więcej mogę coś tam Wam powiedzieć, coś o marce po prostu. Oni wchodzą teraz z zapachem Mazzaro. To jest bardzo zwłoszczona marka. Mam wrażenie w ogóle sycylijska według mnie. I to nie jest tak, że czytałam coś o tej marce, ale nazwy zapachów, na przykład Monte Venera, Colazione a Taormina, Aria di Taormina, Vino Rosso di Sicilia, Isola Bella, Zuccarata, Zagara, Tamburello, Etna, no i Basilico Siciliano. Tak mi się po prostu wydaje, że to z tamtych rejonów jest. I teraz tak, jak wącham pudełeczko, to jest całkiem przyjemnie. Ten zapach, który wychodzi, ma być ambrowy, cytrusowy, lekko korzenny, białokwiatowy, też może odrobinę jakiejś dymności. Jest on budowany liniowo i mamy tutaj takie nuty jak różowy pieprz, jaśmin, kadzidło, pomarańcza, róża, cytron, ambra, goździk, fasolka tonka, czarny pieprz, benzoes, paczula, wanilia, wetyweria. Słuchajcie, wszystkie zapachy z tego, co kojarzę, to są uniseksy i muszę Wam powiedzieć, że jak na przetestowanie 10, też nie można tego do końca testami nazwać, bo ja mam tego za dużo ostatnio i po prostu się nie wyrabiam, żeby to wszystko tak globalnie testować, więc to są raczej jakieś tam testy na nadgarstkach, na rękach, gdzie mogę do danego zapachu wrócić. I jest tu kilka bardzo ciekawych propozycji, jak na przykład te Vino Rossa, które naprawdę pachnie winem, ale przepięknym. Jest to coś bardzo takiego, bym powiedziała, niezwykłego.
Ten zapach to jest takie musujące, różowe właśnie wino z odrobiną jakiejś dymności, jakby coś przełamuje, ale generalnie odbiór jest tego zapachu dosyć słodki. Zapach jest naprawdę piękny. Bardzo też pozytywnie odebrałam Isola Bella. To jest już bardziej zapach taki, może ktoś by powiedział szminkowy albo coś w ten deseń. To jest bardzo świeży zapach, moim zdaniem idealny na wiosnę, taki kwiatowy, ale właśnie z odrobiną jakichś takich, wiecie, nut, które powodują, no, że właśnie nie odbieramy go mydlanie, ale trochę bardziej kosmetycznie, właśnie jakoś tak szminkowo, więc jeżeli ktoś tego typu zapachów nie lubi, ja też bym powiedziała, że się do takich osób nie zaliczam, co lubią zapachy szminkowe, ale ten naprawdę przepięknie gra na skórze i przepięknie się układa. I też takim zapachem Tamburello jest, który jest bardzo ciekawy. One wszystkie są bardzo ładne. To jest słodki zapach. Słodko-owocowy. To jest taki bardzo słodki owoc, jakiś egzotyczny. Nie umiem teraz go nazwać. W każdym razie bardzo ładny zapach. Dla tych, co lubią słodycz właśnie bardziej owocową. Przepiękny. Też jakaś tam kwiatowość gra rolę, bo one się wszystkie układają na skórze w jakiś tam sposób. Cała reszta to są ładne zapachy. Bardzo zapachy noszalne. Powiedziałabym, że dosyć takie do kupowania w ciemno, bo kompletnie nieinwazyjne. Ale to, co bym chciała Wam powiedzieć przede wszystkim o tej marce, to to, że no ona nie zachwyca trwałością. One bardzo szybko, moim zdaniem, ulatują. I teraz o tych zapachach, które Wam powiedziałam, czyli właśnie ten Vino Rosso, Isola Bella i ten Tamburello, to są zapachy z nich, które są słodsze i przez to, że są słodsze, mają te parametry lepsze. Natomiast cała reszta to jest taka dosyć świeżynka. Basilico, Siciliana, dosłownie pachnie ziołowo. Etna, nie wyczułam tu nic jakiegoś fenomenalnego, ale tak, jest dosyć zielony, związany z naturą. Dymny bardzo i bardzo taki mineralny. Bardzo silnie mineralne. One wszystkie, nie mogę powiedzieć, że są brzydkie. One naprawdę są ładne. Ale to nie jest marka, która zagarnęła mnie, że tak powiem, więc idąc tym tropem, myślę, że to też jest zapach niezbyt mocno inwazyjny, tak bym to ujęła. Dalej porozmawiamy sobie o zapachu, który przetestowałam, a chodzi o Libre L'Oignon Yves Saint Laurent. Ja mam, udało mi się na grupie otrzymać perfumetkę i teraz ja Wam powiem tak, że to jest opisywany zapach jako cytrusowo i białokwiatowy i powiem Wam, że tak, ale on na początku bardzo mocno wali cytrusami, a później właśnie do głosu zaczynają dochodzić te białe kwiaty, to się przepięknie ze sobą łączy i faktycznie nadal wyczuwamy tę naleciałość Libre, tego podstawowego. Natomiast on później troszeczkę bardziej skręca w librową stronę, delikatną słodyczą i teraz ja Wam powiem, tak jak ja go testowałam, że na mnie to jest delikatna słodycz. To nie jest ta słodycz, którą ja wyczuwam w Libre. Dla mnie to jest bardzo mocno białokwiatowy zapach, czego ja właśnie nie do końca wyczuwam w Libre podstawowym. To jest taka kompozycja stricte białokwiatowa. I on jest słaby dla mnie. To znaczy Libre podstawowy, czy tam wersja Intense jest dla mnie czymś mocarnym. Coś, co się utrzymuje bardzo długo, co też projektuje, bo to są bardzo mocno projektujące.
o tym absolutnie bym tak nie powiedziała. Nie powiedziałabym, że to jest zapach projektujący, nie powiedziałabym też, że jest to zapach długotrwały, bo na mnie maksymalnie wyczuwałam go 5 godzin i to jest zapach akurat, który globalnie testowałam, bo nie użyłam niczego ze swojej tacy, tylko jak on przyszedł z rana, to po prostu od razu nim się popsikałam i tak, i to jest zapach dla wszystkich tych, którzy nie lubią Libr, tej ciężkości. To jest dużo lżejsza wersja, zdecydowanie. Dalej weszła też taka nowość, słuchajcie, od Kayali, Flow Majesty Rose Royal. I to jest zapach owocowo-kwiatowy, raczej to tak jest opisywane. Jeżeli chodzi o nuty, mamy tu mandarynkę, pomarańczę, soczystą gruszkę, słodką brzoskwinię. W sercu jest magnolia, biała piwonia, róża stulistna, drzewo fiołkowe, a w bazie jest wetyweria, akord kajali, ambrox super, wanilia, pralina, piżmo. I teraz ja Wam powiem tak, tu są takie fajne zdjęcia, które przenoszą nas do, nie wiem, XVIII wieku, do tych stołów zastawionych, do tych sukien wielkich, pięknych, zdobionych. I teraz, czy ten zapach do tego przenosi, co zdjęcia marketingowe nam sugerują? Otóż, mam go na nadgarstku akurat i zaraz, gdzie jest ta próbka? To jest próbeczka tego, właśnie na grupie zakupiona. I teraz muszę Wam powiedzieć tak, zapach jest piękny, ale nie jest odkrywczy. To jest zapach, który już znacie, jeżeli lubicie takie kwiatowe kompozycje, no to już coś podobnego jest. Dla mnie to jest bardzo zbliżone do Bombshell Victoria's Secret, połączone trochę z właśnie Flora Bloom z Aqua Allegory Guerlaina. Z Flora Bloom wyczuwam tu tę taką odrobinę chemiczności, którą tam wyczuwam. Wiem, że nie wszyscy wyczuwacie tę nutę. No na mnie te chemiczne nuty jakoś tak mocno się potrafią wybijać. I tam właśnie, tu wyczuwam tę chemiczność Flora Bloom, ale słodkość, bo to jest słodki zapach, słodko-kwiatowy bym powiedziała, właśnie bardzo mi nawiązuje do Bombshell Victoria's Secret. I powiem Wam, że tak, ja to tak odczuwam. To nie jest dla mnie zapach odkrywczy, to absolutnie nie jest zapach jakiś innowacyjny. Jest to zapach projektujący, strasznie mocarny, słuchajcie, to jest bardzo mocarna kompozycja, ale według mnie Bombshell Victoria's Secret też taki jest. To jest z tym, że mam wrażenie, że to jest aż takie drapiące w nos, takie strasznie wibrujące, bardzo długotrwały zapach, gdzie o Kayali do tej pory nie mogłam za bardzo tak powiedzieć, to faktycznie ten zapach, no szok. I on moim zdaniem spodoba się ogromnej ilości osób, szczególnie tym, którzy nie znają Bombshell czy Flora Bloom. To moim zdaniem ten zapach do nich trafi. On łączy dwa światy, i słodkości, i właśnie takiej świeżości, a do tego ma przeogromne moim zdaniem parametry, przynajmniej na mnie. Wypuszcza też Armani nowy zapach Sea Passion Red Mask, ale to tylko Wam wspominam, bo nie udało mi się tego dorwać. Ma to być jakaś truskawkowa wersja, ale się nie wypowiadam, nie udało mi się tego dorwać. Opowiadałam Wam w nowościach zaszedłych o Flower by Kenzo i Cabana Indigo. No i też ten niebieski płyn udało mi się zdobyć i teraz mam go tu na nadgarstku. I niestety dla mnie to jest okropny irys. Tu jest dla mnie znowu WC. Nie wiem, moja skóra wydziela jakiś hormon, który odpowiada za to, że po prostu tak bardzo mocno irysowe rzeczy są właśnie tak odbierane.
ale ponieważ no u mnie to tak brzmi, to popsikałam na kimś innym i już Wam spieszę. To jest irys ziemisty, dosłownie, taki wręcz drzewny, drzewno-ziemisty, świeży, jest to bardzo świeży zapach, stricte kwiatowy, głównie wyczuwa się tylko irys, ja nie wyczuwam żadnych innych nut. Na mnie bardzo, tak jak mówię, chemicznie, ale na kimś innym zapach jest po prostu ziemisty. Jest fajny, jest bardzo orzeźwiający też, taki chłodny momentami, bardzo bym powiedziała nawet chłodny momentami. Także jeżeli ktoś kocha irysa, Małgosiu, to do Ciebie, to te indygo, właśnie Kebana Indygo może być czymś, co bardzo, bardzo polubisz i co na Tobie będzie właśnie wybrzmiewało pięknie, bo jeżeli chodzi o Pradę, to z Prady ten irys na mnie po prostu wybrzmiewa aldehydowo. Ten z kolei strasznie mocno, no jak płyn do WC, dosłownie. Dobrze, to by było, jeżeli chodzi o stare i jeszcze jeżeli chodzi o nasze stare nowości, też śpieszę Wam z jakąś taką, chcę nadrobić pewne rzeczy, bo nowości wychodzą na bieżąco, ale dostępność niektórych nowości po to, żeby kupić próbkę i tak dalej, pojawia się dużo później, więc ja sobie tak będę wracać, żeby Wam powiedzieć. I M. Micallef, mówiłam Wam, że Hypnotic Mask wydał i był opisywany jako pudrowo-owocowy, taki fiołkowy zapach słodki. To jest bardzo słodki zapach. Mam próbeczkę. To jest taki właśnie pudrowy, słodki zapach i dla mnie też momentami przypomina jakiś taki właśnie puder o zapachu truskawkowym do twarzy, albo jakiś taki talk delikatny, zmieszany z jakimiś owocami. Nie wiem, dlaczego ta truskawka mi tak najbardziej w nim wybija, ale ogólnie tak, trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie pudrowo owocowy zapach. Ja nie wyczuwam jakichś tam innych za bardzo nut, chociaż tu ja Wam o tych nutach mówiłam, to jest irys, malina, bergamotka, liczy, fiołek, karmel, imbir, piżmo, wanilia, ambra, drzewo sandałowe. I ja nie wyczuwam jakoś tam specjalnie tych nut. Myślę, że ta słodkość to jest właśnie ta malina połączona z liczy i ja to odbieram jako truskawkę. Ale tak, zapach jest bardzo, bardzo ładny. Jest niesamowicie przyskórny, kompletnie nie projektujący nawet troszkę. Naprawdę, jak go testowałam na nadgarstku, ja ciągle musiałam, wiecie, do tego nadgarstka wracać. Ja w ogóle nie wiedziałam, że mam na sobie jakikolwiek zapach. A często jest tak, że jak coś testuję na nadgarstkach, to właśnie czasem nawet nie muszę, wiecie, po niego sięgać. Takie jest z kajali na przykład. Ja go cały czas czuję, te kajali. Nadgarstek mogę mieć, wiecie, daleko, a i tak ten zapach czuję, bo jest mocno projektujący. To nie, ale czy jest to też jakieś innowacyjne i brzmi niszowo? Zdecydowanie czuć tu jakąś głębię. To nie jest zwykły, pudrowo-owocowy zapach. Ale moim zdaniem ta trwałość jest troszeczkę za słaba jak na tę cenę, którą trzeba za tę markę zapłacić. No bo generalnie to jest maksymalnie 5 godzin, kiedy go czujecie, ale też się musicie wąchiwać. On się bardzo łączy ze skórą, tak jakby stapia wręcz. I oczywiście to też nie jest wada, bo to jest bardzo często zaleta tego, ale uprzedzam Was, nie wiem, czy jest to zapach wart wydania takich pieniędzy. I ostatni zapach, o którym Wam tak powiem, że w sensie, że mam próbeczkę i sobie sprawdziłam, to jest DS Durga Brown Flowers. Słuchajcie, DS Durga, myślałam bardzo o tym, żeby mieć jakiś flakon. Ja mam pewne swoje plany perfumowe, to znaczy mam wyobrażenie dokładne o tym, jak chcę, żeby moja kolekcja wyglądała. Są pewne marki, z których nawet nie chodzi mi, żeby mieć kolekcję, czy żeby poznać całe, ale są pewne marki, które mimo wszystko, nawet w ciemno mogę kupić jakiś zapach, ale chcę go w kolekcji mieć. Jeden chociaż zapach danej marki.
To była taka marka. Nic nie kupowałam wcześniej i do tej pory jeszcze nic nie kupiłam, bo zainteresowały mnie jeszcze inne marki, ale nie kupiłam, bo pomyślałam, kupię te Brown Flowers i po prostu zobaczę, może to będzie akurat to i zdecyduję się na flakon właśnie tej nowości, tego najnowszego. Słuchajcie, zdjęcia marketingowe pokazują takie zgniłowate, może nie, pokazują, że jest to zapach wysuszonych kwiatów, takich suszu takiego, który kiedyś się robiło do dołu, żeby po prostu z wody, pozbyć wody te kwiaty i one wtedy, taki piękny susz powstawał, był dekoracją zimową, jesienną w domach, jeżeli pamiętacie. I to ma być właśnie ten zapach, wręcz jeżeli chodzi o nuty, jest to akacja, suszony cedrat, marchew zwyczajna, brązowa orchidea, kwiat kawy, jaśmin sambak, postarzane piżmo, korzenie, kawa. I ja Wam powiem, że ja już coś takiego znam. Ja nie do końca wiem, umiem teraz powiedzieć, który to był zapach. Ja już to znam, ja już coś takiego testowałam. To jest faktycznie, można powiedzieć, nazwać ten zapach, że jest to zapach suszu kwiatowego. Jest to taki zapach drzewny, korzeniowy, drzewny, bo czuć tu wręcz taką korzeniowość, ziemistość. O! I te właśnie suszone kwiaty, nie za bardzo co innego czuję. To nie jest zapach słodki, to nie jest też zapach odkrywczy. On nie jest brzydki. Bo ktoś mógłby pomyśleć, że no jak suszone kwiaty mogą pachnieć. Słuchajcie, z przymrużeniem oka to jest takie trochę odzwierciedlenie. Jest tu użyty jaśmin i moim zdaniem ten jaśmin gra rolę właśnie tego suszu. W pewien sposób podany, przede wszystkim jaśmin tu podany z kawą, na bazie kawy i z kwiatem nawet kawy, da Wam, moim zdaniem, to właśnie robi, to, że ten odbiór to jest, dosłownie byśmy to nazwali brązowe kwiaty, bo wręcz to się nasuwa, jak wąchamy ten zapach. Tak, to się wręcz nasuwa, że to są takie brązowe kwiaty. I on nie sprawił mi przyjemności, także ja stwierdziłam, że no nie. Nie sprawił mi przyjemności i on też nie był na tyle długotrwały, co mógłby być. W związku z tym, no nie wiem, no nie zszokował mnie jakoś bardzo. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie przekazanie Wam nowości, które olfaktorycznie sobie sprawdziłam. Ale tak w szybkim skrócie Wam tylko powiem, że Mancera wypuszcza Instant Crush Intense, że Memo marka wypuszcza Portobello Road. Jest to też marka, która jest ponoć bardzo ciekawa, ale nie dla każdego. Czuję się zaintrygowana, bo ja staram się już teraz poszukiwać czegoś, co wzbudzi we mnie jakieś emocje, dosłownie. Już zaczynam się nudzić. Juliet Has a Gun Miami Shake. No to jest taki shake truskawkowy, po prostu zapach ponoć. A Tkliwi Nihiliści. Polska marka, której ja jeszcze nie zbadałam, że tak powiem. I słuchajcie, tutaj są nazwa tego zapachu to jest Fin de Siècle. Nie wiem, jak się czyta, więc czytam tak, jak potrafię najlepiej. Jest też, słuchajcie, Armani Privé, tej właśnie butikowej. I oni też irysa niebieskiego wydali. No nie, ja już na dzisiaj wiem, że z irysem muszę się raczej pożegnać, a przynajmniej jeżeli chodzi o takie stricte nazwane zapachy irysem, będę się trzymała z daleka, bo to na mnie wszystko brzmi po prostu bardzo źle. Może za 10 lat zmienią mi się hormony i irys będzie tym, czego ja naprawdę będę poszukiwała, a na dzień dzisiejszy
moja skóra się z nim nie lubi. Jest też Loewe Solo Elixir. To jest zwyklaczek, słuchajcie, to jest bardzo letni, ale jednak zwyklaczek. Tu nie ma polotu jakiegoś szczególnego, a powiem tak, jeżeli ktoś nie jest wymagający i poszukuje po prostu słonecznego, letniego zapachu, pięknego, to jest to coś dla nich. Elixir to pewnie po prostu wzmocniona wersja tej podstawowej, ale nie dla mnie. Ja to testowałam i dla mnie to są nudy. Oprócz tego Guerlain wydało Aqua Allegorię Rose, Verde Rose, coś takiego. Niestety nie załapałam się tutaj na odlewkę, ale to nic, bo nic straconego. Może jeszcze mi się uda i po prostu do następnego filmu to przetestuję. Ale też Guerlain wydaje Habit Rouge Spirit. No i to już jest taki, w ogóle jeżeli chodzi o zapach Guerlain Habit Rouge, jest to zapach z 1965 chyba roku, bardzo stary wypust, ale marka Guerlain też jest zacna i stara, także oni teraz jakby próbują uwspółcześnić bardziej ten zapach, o tak, chociaż jest to jeden z piękniejszych ponoć zapachów męskich, tak? Bo to jest głównie zapach męski. I to wszystko, słuchajcie, to tak w takim, wiecie, skrócie bardzo Wam podałam, natomiast mam nadzieję, że no, ten format spełnia Wasze oczekiwania, bo możecie... To nie chodzi o to, żebyście się strasznie sugerowali moim odbiorem tych zapachów, ale na pewno jeżeli Wam coś mówię, że może się spodobać ogółowi, to prawdopodobieństwo, że tak jest dosyć mimo wszystko duże. Zawsze Wam sygnalizuję, jeżeli coś jest słodkie, jeżeli coś jest bardziej świeże. Są przeciwnicy słodyczy, są zwolennicy słodyczy, są przeciwnicy świeżości, bo dla nich jest to nudne, i są zwolennicy świeżości. Dzisiaj było dosyć nudno, ja sama muszę przyznać, nie odkryłam nic niesamowitego, żaden z tych zapachów nie porwał mnie na tyle, żebym w ogóle chciała go mieć, co mi osobiście daje do myślenia. No i dobra, kochani, mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście, że miło spędziliście popołudnie niedzielne. Dajcie znać w komentarzach, czy któryś z tych zapachów testowaliście, czy znacie jeszcze którąś nowość, możecie się podzielić. Reszta czyta też komentarze i bardzo chętnie czerpię z Waszego doświadczenia również. Więc zachęcam, ja bardzo dziękuję serdecznie i do zobaczenia, kochani, buziaczki. Pa!